Tak się zastanawiam, po jakiego takie filmy oglądam. Jeepers Creepers. What? Wasn't that the song the guy sang or something? Jak ogarnę, to dam ci znać. I tak nie jest źle, bo ta część jest tak jak najbardziej. Ale czwarta część to dopiero jest film, no ale trudno. Dobra, skoro kultowe horrory, to zdradzam fabułę od A do Z. Akcja filmu toczy się jeden dzień po wydarzeniach z jedynki i przed dwójką, czyli krótko mówiąc to jest tak zwany prequel do dwójeczki, a kontynuacja jedynki. Proste? No jak no ale dobra, niech będzie. Okazuje się, że policja znajduje ciężarówkę smakosza, ciężarówkę creepera, no i tam jest jest normalnie trupami, jest ich tyle, że no naprawdę, no spokojnie, Gesslerowa by nie dała rady ugotować tego wszystkiego. No i próbują to coś wymyśleć, ale ona jest oczywiście cała uzbrojona, jest tam różnego rodzaju szpikulców, pekulców, różnych rzeczy, tam połowa ludzi ginie. No oczywiście, że tak, pojawia się creeper, jest zadyma, jest gdzieś tam ucieka z tą ciężarówką, jest tam gdzieś na jakiejś polanie, jakimś lasku, wiesz, tam niedaleko to jest wilki zęc i tak dalej. No i elegancko, wszystko super i nagle pojawia się co? Pojawiają się tępe małolaty amerykańskie na motorach, o, ale super jesteśmy, my pokażemy, my damy radę. Okej, gdyby to był pewnie rok 60 czy 70, to bym może uwierzył, ale w tym momencie to już nie był 70 rok, tylko po prostu, no, oczywiście co, no zaczynają wybijać ich zaczyna w ogóle, potem się okazuje, że gdzieś tam jest zakopana jego ręka creepera, ktoś tam zakopał. Tutaj i Megan Foster pojawia się w tej właśnie, że roli próbuje, o, tutaj masz z tyłu na zwiastunie, jest pokazane, daj spokój. No i oczywiście creeper się pojawia, zaczyna co ma innego robić normalnie? Wybija ludzi jak tylko może normalnie, kogo się tylko da, policja, dzieciaki, jakieś tam w ogóle inne. Potem mamy gdzieś tam scenę już normalnie w polach, gdzie jest ciężarówka, creeper skacze, normalnie, tak sobie myślałem, patrz, to jest Neo z Matrixa normalnie. Dobra, ci do niego strzelają, nic się nie daje, ale w końcu dostaje z tej swojej ciężarówki, dostaje w oko, tam nie może sobie celować, bo jest zwichrowany i w ogóle komuś tam się udaje uciec, jego się udaje niby że zabić, no jak zabije, on dopiero co za chwilę będzie ten autobus. No jeden z tych dzieciaków właśnie, o dobra, ja muszę zawijać się, bo jest, wiesz, idę na autobus, bo ja gram w kosza w tej drużynie i będę z nią. A oczywiście wiemy, że to jest ten autobus, który on w drugiej części, ale czyli nie w kontynuacji, tylko w pomieszanie z poplątania, ale on potem będzie rzucał tymi shurikenami, będzie wszystko w porządku. Creeper nie żyje i tak dalej. 23 lata później pojawia się nasza Trish, oczywiście z pierwszej części, która pisze na komputerku, musimy coś zrobić, żeby tego Creepera, bo on jest rzeczywiście beznadziejny. A zaraz się ma obudzić. A czy się obudzi, czy nie? No, nie skończono tejże historii, tejże fabuły, bo stwierdzono, że okej, film poniósł może nie klęskę finansową, bo to ciężko powiedzieć, bo był pokazywany w kinie tylko jeden dzień. W ogóle tylko jeden dzień go pokazywali, bo rzeczywiście film jest tak straszny. Wiktor Salva, reżyser, powiedział, jest to najstraszniejszy film z całej serii. Kup okulary, człowieku, normalnie, jak najstraszniejszy, to chyba filmu nie widziałeś. Nie widziałeś, co wyreżyserować. Oczywiście Jonathan Breck powraca do roli smakosza. Fajny facet, naprawdę, poznałem go w Cork nie tak dawno podczas festiwalu filmowego, horrorowego. Fajny facet rzeczywiście, w porządku koleś. No ale dobra, może zacznę po kolei, od fabuły. Dostajemy naprawdę tak typów, to jest, nic się nie zgadza. Mamy policjantkę, która ma smakosza na celowniku, ma strzelać do niego oczywiście, a on do niej: nie zabijaj mnie, proszę, ja jestem dobry. Jak tak patrzyłem na nią, sobie myślę, to tego cię uczyli w Akademii Policyjnej normalnie razem z Hightowerem, z tym, z Tackleberrym i w ogóle, aż się płakać chce. Oczywiście mamy jak najbardziej te tępe amerykańskie dzieciaki. Może wiesz, może mieszkasz w Ameryce, może oglądasz, bo teoretycznie, no nie teoretycznie, praktycznie, podcasty w formie audio oglądają się, słuchają się najlepiej w Ameryce, więc domyślam się, że Polonia z Ameryki, no bo kto by słuchał, chyba że Amerykańcy mówią po polsku. Chyba że oglądacie, więc jeżeli tak, to wiecie o co chodzi. Dajcie mi znać, czy rzeczywiście młodzież amerykańska jest tak jak to we wszystkich filmach mamy pokazywane, opisywane. Nie idź tam, idę tam, oczywiście, nie bierz tego, creeper. Nie udało się, okazało się, że jednak nie. Więc to wszystko jest, no i rzeczywiście to się nie zgadza, bo tak na dobrą sprawę to jest creeper, to jest smakosz, powinno być rzeczywiście. Flaków mamy dużo, bo tam rzeczywiście coś tam leży, ale ta ciężarówka, normalnie, ta ciężarówka wygląda, jakby ją zbudował MacGyver do spółki z Adamem Słodowem. Jest tak napakowana różnego rodzaju zabawnymi pułapkami, że to jest coś pięknego. Nie wspomnę oczywiście o tych efektach specjalnych, które oni... Ja cię kręcę, kto je robił? Czy oni do tego zatrudnili Patrycjusza Vegetę? Stwierdzili, chodź, jesteś
reżyserem, dawaj, my robimy beznadziejny film, będzie super. No po prostu to wygląda, naprawdę, to wygląda po prostu koszmarnie, to wygląda tak, że tego się nie da oglądać. Dostajemy Creepera, pokazany jest w dzień, jak wygląda, więc można się go przyjrzeć elegancko. Pokaż, a ty ładny jesteś? A ty w ogóle pryszcza na nosie nie wycisnąłeś, więc rzeczywiście pojawia się, no, czy jest dobrze, czy jest źle, to jest trzecia część, my w tym momencie już dokładnie wiemy, jak on wygląda, jak to się je, tak się zastanawiam, ten film jest po prostu, nie, sekundkę, jest jedna rzecz, która mi się podoba, gdzieś tam już mniej więcej przy końcu jest, Creeper stoi na tej swojej ciężarówce, już tam skacze, mówiłem w ogóle, robi Neo i tak dalej, kopnięcie i nagle skacze, mamy motion i rzeczywiście to wygląda dobrze. Oni tam do niego strzelają, tylko takie i w ogóle ta sama scena jest to najlepsza rzecz, jaka w tym filmie miała miejsce, bo oprócz tego no w tym filmie nie ma nic. Ktoś stwierdził w ogóle co 23 lata na 20 dni się budzi. To wymyślił ten cudowny reżyser, pozdrawiam cię Wiktorze Salva, że on nie chce, bo on zrobił tak, że jak najbardziej, będzie 123 na 20 lata, to jeżeli wytwórnia będzie chciała robić kontynuację, no to musi być ona za 23 lata umiejscowiona w przyszłości, a tego nie będą chciały robić. No nie chciały robić, dlatego nawet do tego stopnia, że MGM powiedziało, nie mamy pieniędzurów, nie będziemy robić tego filmu, nie chcemy nic zrobić. No ale dobra, okazało się, że 2 i 1 zrobiły fajne pieniądzury, także słuchaj, w ogóle jeżeli chcesz obejrzeć Jeepers Creepers, ja ten film odradzam, naprawdę. Tutaj pierwsza część jest najlepsza, najlepsza. Ale jak chcesz, to i tak wrzucę w opisie linki, to se oglądaj, jak chcesz, jak jesteś to se patrz, to se oglądaj. W ogóle dziękuję ci bardzo za to, że musiałem takie cudowne filmy oglądać, no ale wiadomo, kultowe horrory i tak nie jest najgorzej. Widziałem już kilka filmów z serii Władca Lalek, będzie bolało, będzie bolało. Tak się zastanawiałem, co jeszcze można do takiego filmu, co na przykład wiemy, że to jest tandeta, że to jest sztampa, klisza, no po prostu, żeby no bo tak, mamy tempy, mamy, oczywiście tak, goni nas Creeper, odpalaj auto, ale ono nie pali. O nie, mamy bezołowiówkę, zalaliśmy diesla, a może nam się elektryk wycze... Nieważne, po prostu tego jest wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Jednym pozytywem, jak mówiłem, jest ta scena, również Victor Salva, już po, reżyser oczywiście, po tym wszystkim stwierdził, że smakosz Creeper, jak zwał, tak zwał, to jest demon, to jest diabeł, on żyje na ziemi już bardzo, bardzo, bardzo długo. Dużo kontrowersji również wywołał, nie wiem, czy śledzisz, co ten Wiktor miał w przyszłości, no niestety dokładnie o tym nie mogę powiedzieć, pozdrawiam algorytmy YouTube'owe, ale rzeczywiście był on zamieszany w pewne niecne poczynania względem dzieci i mu to udowodniono i tutaj też jest nawiązanie do tego. Teoretycznie to było wszystko wycięte z filmu, ale no niestety krytycy, którzy dostali właśnie tak zwanego screenera, czyli wersję filmu po to, żeby krytyk sobie nie musiał iść do kina, tylko sobie spokojnie siedział w domciu, elegancko, mógł sobie w domu obejrzeć. Tam to rzeczywiście nie było, zostało umiejscowione, więc no delikatnie mówiąc, film jest naprawdę, film jest niedobry. Odradzam, naprawdę odradzam. To nie jest kino, które warto obejrzeć. Nawet jako fanka smakosza daruj sobie, bo to jest trzecia część. 4 jest jeszcze bardziej. Ona już była zrobiona, bo oczywiście jakiś czas temu wyszło, więc na końcu się pojawi się link, możesz sobie obejrzeć recenzję 4. Też, tak. Też jest bluzgana. Lincoln, ja ci bardzo przepraszam, że musisz to wszystko naprawdę wysłuchiwać i wycinać, ale są tak paskudne filmy, tak słabe, że tak naprawdę można by się zastanawiać, ale po chuj wy je robicie. Ten film budżetu miał 6,2 miliony, czyli 6 milionów 200 tysięcy dolarów, a zarobił maksymalnie 4 miliony. No więc jest w plecy po prostu. No chyba, że coś tam jeszcze VHS-y, DivX-y, może jakieś inne, może był film wydany na 16 mm, może tam coś zrobiło, może jak tak było, nie wiem. W każdym razie ten film ja odradzam. Nie oglądaj, daruj sobie, koniec naprawdę. Cieszę się, że... O nie, ja jeszcze będzie odcinek z ciekawostkami o tym tumaństwie, o ja ci muszę mówić o trójce i o 4, a już się ucieszyłem normalnie, że będę mógł sobie oglądać Kuchenne Rewolucje, a potem ten cudowny film Patrycjusza Wegety, ten o tej wojnie. Skoro powiedziało się A, trzeba powiedzieć Jeepers Creepers 3. So what this thing is the secret of how to kill it. Kiedyś Anna Jądra śpiewa taką piosenkę Nic nie może przecież wiecznie trwać i się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu koniec jest Creepera. Wiem, że jeszcze jest jeden odcinek, no ale on już był omawiany, więc dziękuję bardzo za tydzień. Słyszymy się, widzimy się przy okazji ciekawostek, ale na szczęście tylko i wyłącznie ogólnikowo opowiem. A naprawdę tę recenzję, jak i wszystkie kultowe, kultowe horrory może nie, ale bluzgane wszystkie montuje Lincoln. Dziś będzie tutaj zaraz jego kanał. Przepraszam ci, Lincoln, bardzo naprawdę, że musiałeś
słuchać takiego wszystkiego, no ale jaki film, taka recenzja, jaka recenzja, taki film, więc mi w oko. A tutaj gdzieś, tak, tutaj gdzieś, tu wie, naprawdę będzie lista z tymi bluzganymi recenzjami. Możesz sobie zobaczyć, co mówiłem o teksańskiej 4, co mówiłem o jakimś Drodze bez powrotu, czy o Szczękach 4 i tak dalej, bo niestety tego badziewia, uwierz mi, na tej liście jest całe mnóstwo.